Czy to zabawa w Boga? Czy pary homoseksualne mogą korzystać z metody in vitro? I dlaczego Izrael jest krajem numer 1 na świecie, jeżeli chodzi o liczbę użytkowników sztucznego zapłodnienia? Cześć, tu Agata z kanału Izraelia. Witam Was serdecznie. Chociaż jestem przeziębiona i tak nie najlepiej się czuję, więc mam nadzieję, że wybaczycie moją dzisiejszą kondycję. Temat in vitro jest bardzo ważny, dlatego że w tym momencie w Polsce nie jest już ta procedura sztucznego zapłodnienia dofinansowywana ani pokrywana. Koszty nie są pokrywane przez państwo, tak jak to było wcześniej. Natomiast są oczywiście duże miasta w Polsce, które starają się pomagać parom i jakoś tam ich wspierać finansowo, natomiast osoby z mniejszych miast już mają to dużo bardziej utrudnione. W Izraelu jest to nie do pomyślenia to, co dzieje się obecnie w Polsce, dlatego też ten film postanowiłam zrobić, żeby po prostu pokazać Wam różnicę, jak nawet w kraju wyznaniowym, którym jest Izrael, a Polska przecież takim nie jest, podchodzi się do procedury sztucznego zapłodnienia i jak tutaj wygląda prawo. Po pierwsze, prawo w Izraelu jest bardzo liberalne, jeżeli chodzi o procedurę in vitro. Zacznijmy od tego, że in vitro jest darmowe, refundowane do 45 roku życia we właściwie nielimitowanej ilości procedur, czyli prób. Oznacza to, że każda para, która nie ma dzieci, i to jest też ważne, która nie ma dzieci wspólnych, bo mogą mieć dzieci z poprzednich na przykład związków czy małżeństw. Natomiast jeśli nie mogą mieć dziecka wspólnego, to właściwie taka nielimitowana ilość prób do drugiego dziecka przysługuje im za darmo. Do drugiego dziecka oznacza to po prostu tyle, że aż dzięki metodzie in vitro będą mieli 2 dzieci, to mogą tych prób robić nielimitowaną ilość za darmo na koszt państwa. To samo dotyczy singielek, kobiet bezdzietnych, które nie są w związku partnerskim ani małżeńskim. Mogą również skorzystać z usługi dawcy spermy, który nie jest partnerem danej kobiety i także taką nielimitowaną ilość sztucznych zapłodnień mogą wykonywać na koszt państwa do właśnie również uzyskania, no tak brzydko to brzmi, 2 dzieci. To jest też bardzo ważny temat, bo dotyczy to również kobiet homoseksualnych w związkach właśnie jednopłciowych, czyli 2 lesbijki również mogą skorzystać z usługi dawcy spermy legalnie w Izraelu po to, aby móc mieć własne dziecko drogą właśnie sztucznego zapłodnienia. Jeżeli chodzi natomiast o mężczyzn homoseksualnych, temat jest troszkę bardziej skomplikowany i stwierdziłam, że zrobię na ten temat oddzielny odcinek, bo jeżeli chodzi o prawa gejów, one się tutaj troszkę różnią w tym względzie, jeżeli chodzi o in vitro. I ta polityka w Izraelu dotycząca sztucznego zapłodnienia, dotycząca in vitro, postawiła Izrael na pierwszym miejscu na świecie, jeżeli chodzi o ilość użytkowników korzystających ze sztucznego zapłodnienia in vitro, czyli w szkle. Per capita, czyli w przeliczeniu na mieszkańca, Izrael ma takich użytkowników najwięcej na świecie. I w ogóle wskaźnik dzietności w Izraelu jest bardzo wysoki, to jest około 2,9 dziecka na rodzinę, czyli prawie 3. I ten wskaźnik wynika z kilku rzeczy. Oczywiście to bardzo liberalne prawo i ta dostępność in vitro za darmo dla Izraelczyków na pewno się do tego przyczynia, bo 4% dzieci w Izraelu zostało poczętych metodą in vitro. Natomiast z pewnością też osoby ultraortodoksyjni Żydzi i Żydzi ortodoksyjni zawyżają bardzo ten wskaźnik dzietności w Izraelu, dlatego że rodziny właśnie takich Żydów bardzo religijnych mają tych dzieci bardzo, bardzo dużo i to po prostu wynika z przesłanek religijnych. Tam 7, 8 dzieci, czasami nawet więcej jest taką normą. Plus też to jest wynik trochę kultury izraelskiej, bo tutaj normą właśnie nawet w rodzinie niereligijnej jest posiadanie 3 dzieci. 2 to jest, tak nawet Izraelczycy mówią, że mało, a jedno dziecko to już jest zazwyczaj duże zdziwienie dla Izraelczyków. Jeżeli rodzina posiada tylko 1 dziecko, to zazwyczaj przypuszcza się, że po prostu problemy zdrowotne nie mogły pozwolić im na to, żeby mieli tych dzieci więcej. No bo jaki może być inny powód, żeby zdecydować się na 1 dziecko? Więc te takie 3 czynniki wpływają na taki wysoki wskaźnik dzietności w Izraelu. W 2002 roku wykonano taką ankietę, aby właśnie sprawdzić, ile osób w danych krajach wykonuje procedurę in vitro i na 1 000 000 osób
Znowu pierwsze miejsce na świecie, 1657 użytkowników in vitro właśnie w Izraelu, 899 w Islandii i 126 w USA. Zresztą też doradczyni Ministerstwa Zdrowia, czyli Mira Huebner-Harel w Izraelu powiedziała, że Izrael był pierwszym, jedynym krajem na świecie, który dawał taką możliwość nielimitowanej ilości procedur in vitro do 45 roku życia i co ważne, niezależnie od orientacji seksualnej i niezależnie od statusu małżeńskiego, czyli również dla singli. Jak natomiast do kwestii in vitro podchodzi religia? Zacznijmy od tego, że żydowskie prawo religijne i żydowska bioetyka opierają się na takich trzech głównych źródłach, czyli Miszna, Talmud i Tora. Oprócz tego bioetyka judaistyczna jest bardzo zróżnicowana, dlatego że jest wiele odłamów judaizmu, czyli inna jest bioetyka konserwatywna, inna jest reformowana, inna jest ortodoksyjna, natomiast mimo wszystko udało się jednak osiągnąć taki pewien konsensus. I porównując tutaj do Polski, która jest krajem katolickim, czyli ponad 90% katolików w Polsce, to żydowska bioetyka jest dużo bardziej liberalna i otwarta na sztuczne zapłodnienie in vitro niż ta bioetyka katolicka. I chociaż Talmud mówi o płodach jako o istotach ludzkich, to nie podnosi kwestii ich godności, o czym też mówię w filmie o prawie aborcyjnym w Izraelu, bo dobrostan, interes, zdrowie osób już żyjących jest zawsze priorytetowe. Tego, co na przykład z argumentem często podnoszonym w Polsce na temat tak zwanego antynaturalizmu, czyli czy to jest antynaturalne, czy to jest zabawa w Boga, to całe in vitro. Więc według Żydów to nie jest antynaturalizm, dlatego że po pierwsze in vitro pomaga wypełnienie takiego biblijnego przykazania o rozmnażaniu się, kiedy naturalne metody zawodzą, więc ważniejsze jest po prostu to, żeby właśnie dopełnić tej swojej roli na ziemi, którą jest rozmnażanie się, plus w Biblii jest taka sentencja, do której Żydzi się bardzo często odwołują, czyli napełnijcie ziemię i uczyńcie ją sobie poddaną. I nawet środowiska ortodoksyjne i ultraortodoksyjne korzystają z metody in vitro. Ciekawa jest też kwestia połączenia in vitro z preimplantacyjną diagnostyką genetyczną. To jest w ogóle metoda preferowana przez Żydów konserwatywnych i reformowanych. I dlaczego tak jest? Dlatego, że oni uważają, że lepiej jest implantować zarodek bez szkodliwych mutacji genetycznych, które w konsekwencji mogłyby doprowadzić do śmierci dziecka po kilku godzinach, tygodniach, czasami pierwszych latach życia, niż dokonanie aborcji. Czyli lepiej jest implantować po prostu zdrowe zarodki i to dziecko urodzi się bez wad genetycznych, niż implantować zarodki bez ich sprawdzenia i później na przykład, kiedy dowiadujemy się, że płód jest uszkodzony, dokonywać terminacji ciąży. Natknęłam się też na taki bardzo ciekawy wywiad z Michaelem Szudrichem, czyli naczelnym rabinem Polski, który właśnie wypowiedział się na temat in vitro. Powiedział, że po pierwsze halacha, czyli tradycyjne prawo żydowskie, nakazuje, że osoba, która nie może dopełnić micwy, którą jest posiadanie potomstwa, powinna dostać wsparcie od innych Żydów, czyli musimy takiej osobie pomóc. I oczywiście idealnie byłoby, gdyby można było tą micwę wypełnić naturalnie i mieć te dzieci poczęte w sposób naturalny. Natomiast, jak powiedział Michael Szudrich, świat idealny nie jest. Natomiast jeśli chodzi o masturbację, która jest oczywiście w judaizmie zakazana, to tutaj rabin podkreśla taką bardzo ważną rzecz, że jeżeli masturbacja jest aktem dokonywanym w celu poczęcia dziecka, tak przecież jest w przypadku procedury in vitro, to nie ma tutaj mowy o masturbacji. Ciekawie też Michael Szudrich się odnosi do kwestii zabawy w Boga, która jest często podnoszona u katolików, dlatego że on twierdzi, że in vitro nie jest w żadnym wypadku zabawą w Boga, dlatego że ludzie nie robią in vitro dla zabawy, tylko robią to po prostu, bo nie mają innej możliwości zajścia w ciążę, więc w żadnym wypadku to nie jest zabawa w Boga. Co więcej, jest dopuszczalne w judaizmie korzystanie ze spermy innego dawcy, jeżeli nie ma innej możliwości. Oczywiście preferowana jest sperma męża matki, natomiast tak jak wcześniej Michael wspominał, świat nie jest idealny. I też jeżeli chodzi tutaj o dawcę spermy, sprawa jest o tyle prosta, że korzenie żydowskie przechodzą ze strony matki, czyli w dalszym ciągu dziecko będzie Żydem, bo po matce. A jeśli chodzi o cudzołóstwo, które również jest oczywiście przez judaizm zakazane, to znowu nie ma mowy o cudzołóstwie, ponieważ jeżeli chodzi o pobieranie spermy od dawcy, to nie ma tam aktu seksu, więc też nie można mówić o cudzołóstwie. Jeżeli chodzi natomiast o kolejny argument często podnoszony przez katolików, czyli o marnowanie komórek podczas wykonywania procedury in vitro, to tutaj Michael Szudrich odniósł się do tego, mówiąc, że nie ma mowy o marnowaniu życia, dlatego że życie rozpoczyna się w momencie narodzin, a
komórka takim życiem jeszcze nie jest. Poza tym, jeżeli zapładniamy kilka komórek, aby z jednej z nich mogło narodzić się życie, to jest to jak najbardziej dobre i godne pochwały. Kolejna rzecz bardzo popierana przez wyznawców judaizmu, nawet przez tych najbardziej konserwatywnych, to badania na ludzkich embrionach i badania na komórkach macierzystych, bo po pierwsze nie są one uważane za życie, dlatego że życie rozpoczyna się według Żydów w momencie narodzin, plus są to po prostu badania prowadzące do po pierwsze leczenia bezpłodności, po drugie leczenia różnych chorób, czy w celach innych medycznych, w każdym razie w celach ratowania ludzkiego życia, więc są wręcz wskazane. Jeśli chodzi natomiast o kobiety, które nie produkują własnych komórek jajowych i muszą je po prostu otrzymać od innej kobiety, to też jest to sytuacja w judaizmie akceptowana, dlatego że według większości rabinów matka to ta kobieta, która rodzi dziecko. Natomiast jeżeli chodzi znowu o dawcę spermy, to ta sytuacja ma jakby tak drugie dno, dlatego że chodzi o ryzyko kazirodztwa. Czyli jeżeli korzystamy właśnie z dawcy spermy, to jest takie ryzyko, że w przyszłości dwoje dzieci tego samego dawcy spotkają się, na przykład zakochają w sobie i wezmą ślub, no i wtedy dojdzie właśnie do kazirodztwa. Więc żeby takiej sytuacji uniknąć, to tutaj judaizm nakazuje albo sprawdzenie, kim jest dawca spermy, żebyśmy po prostu mieli pewność i później wykluczyli to ryzyko, albo wybrać dawcę, który nie jest Żydem, dlatego że według judaizmu teoretycznie nie powinno się brać ślubu z nieżydem, więc to ryzyko w przyszłości będzie po prostu mniejsze. Natomiast jeśli chodzi o ojca dziecka, oczywiście Żydzi uważają, że ojcem duchowym takiego dziecka jest mąż matki i to jego nazwisko będzie nosiło dziecko, niezależnie od tego, że ktoś inny był dawcą spermy. I ostatnia taka istotna kwestia, jak judaizm patrzy na kwestię adopcji, czyli co byłoby według religii lepsze, adopcja dziecka czy właśnie procedura in vitro. Więc po pierwsze tutaj znowu rabin Szudrich twierdzi, że nie ma oczywiście takiej jednej dobrej odpowiedzi dla wszystkich, bo każda para jest inna i mierzy się z różnymi problemami. Natomiast ogólnie mówi się o tym, że podczas procedury in vitro prowadzimy do tego, że kobieta będzie w ciąży i będzie to dziecko nosiła pod swoim sercem, przez co wytworzy się między dzieckiem a matką taka bardzo po prostu biologiczna, naturalna więź, która jest niezwykle ważna, więc tutaj jest ta przewaga nad adopcją. Natomiast jeżeli chodzi o adopcję, to w pewnym sensie jest ona łatwiejsza, dlatego że można na przykład adoptować dziecko, które nie jest Żydem i dokonać po prostu konwersji na judaizm. Więc tak czy siak nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi na to, czy adopcja, czy in vitro jest według Żydów takim czynem lepszym, jakimś bardziej akceptowanym. I tym sposobem dotarliśmy do końca. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, że się dowiedzieliście czegoś nowego. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie na temat procedury in vitro. Co Wy myślicie o tym, jak do tej procedury podchodzi się w tym momencie w Polsce? Czy to dobrze, że państwo polskie już nie refunduje tej metody, czy może jednak niedobrze? Dajcie łapki w górę. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Buźka. Hej!